Przyjeżdżają i wyjeżdżają. Albo wyjeżdżają i przyjeżdżają. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie mamy kolejną dostawę kombajnów Aupax. Tak, dostawy są ze względu na odległość, dostawy są można powiedzieć ciągłe, czyli nie mamy tutaj skategoryzowania, kiedy będą nam przyjeżdżać kombajny. Jak widzicie, już jesteśmy po żniwach, ale kombajny nadal zjeżdżają, żeby były gotowe na kukurydzę bądź na przyszły sezon. Normalna rzecz, tak jak powiedziałeś, odległość spora między krajami, Tak. krajem sprzedającym i nami, Tak. czyli krajem kupującym, ale to się dzieje. No akurat tutaj dzisiaj mamy dwa. Jak najbardziej. GV100? GV100 w wersji drugiej, czyli że już mają ten rewers hydrauliczny zamontowany, bo właśnie byłem sobie je obejrzeć, więc resztę rzeczy będę przeglądał zaraz je też tak samo, bo mam listę, którą zacząć, czy zostało zmienione to, co planowaliśmy, żeby było zmienione. Na pewno ciekawe jest to, że my je odbieramy z Gdańska, z terminalu kontenerowego. O dziwo nie przyjeżdżają one w kontenerze, więc Właśnie, to jest ta różnica, Tak. o której często mówimy, że te dostawy, pierwsze dostawy pojedynczych sztuk w zeszłym roku były w kontenerach, natomiast w tym roku zdecydowaliśmy się na transport całych maszyn. no, ma to swoje plusy i minusy. Przede wszystkim największym plusem jest to, że nie potrzebujemy tutaj siły naszych mechaników, żeby... Czasu, mówmy się, czasu, chodzi o czas. Chodzi o robocze godzinę, po prostu robocze godzin, które potrzeba na to, żeby zmontować te kombajny. Druga rzecz jest taka, że wtedy mechanicy mają czas na to, żeby wykonywać naprawy czy serwisy u klientów. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest, takim plusem na to jest to, że przychodzi gotowy produkt, tak jak fabryka chciała, nie ma żadnego, nie będzie błędu ludzkiego, nazwijmy to, chyba że w fabryce się zdarzy, bo to się zawsze może Ale zdarzyć. od tego masz checklistę, żeby Tak. posprawdzać pewne rzeczy i nasi Posprawdzać mechanicy potem robią ten przegląd zerowy. Minusem, bo też są minusy, bo jak zawsze zdarza się, że gdzieś, jak one są podkładkowane, jakaś delikatna obcierka się zdarzy, aczkolwiek No ale to mamy umówmy się, na częściach mamy panele, mamy wszystko, żeby... mamy to, tak, części dopłynęły troszeczkę wcześniej. Duże zamówienie kontenerowe właśnie na części do kombajnów, więc te części jak najbardziej do kombajnów są i one będą uzupełniane. Tak, im więcej tych kombajnów będzie pracowało, im one będą dłużej pracowały, tym my jak najbardziej będziemy zapewniać części i serwisów właśnie do tych maszyn. Więc zdarzają się jakieś obcierki, aczkolwiek moim zdaniem jest to dużo prościej. No i może jak to wygląda? My zamawiamy sobie taki kombajn, no to ten kombajn musi zostać wyprodukowany, to jest czas oczekiwania. Powiedzmy, dajmy sobie, że produkcja trwa miesiąc. Potem jest czas przygotowania go do transportu, to też jest jakiś tam powiedzmy drugi miesiąc. Zapakowanie go na kontenerowiec, on musi opłynąć przez 2 miesiące. I to też dodajmy, że to nie jest ten sam statek, co płynie tylko z kontenerami, tak? Tak, Bo to jest specjalny tak, statek, gdzie mamy... Tak, bo w tym momencie w ogóle nawet musimy je wysyłać z innego portu niż wysyłaliśmy te pierwsze, ze względu na to, że te statki jakby zaczynają swoją podróż z Roro? Tak, Roro, to jest na takiej platformie podłużnej, one zaczynają z innego portu i trzeba jeszcze je tam dowieźć, dlatego to jest kolejny czas, tak jak powiedziałem, więc mamy już 4 miesiące, zanim ono płynie. Oczywiście jest moment taki, że albo wpływa tutaj do nas od razu do Gdańska, co się rzadko zdarza, bo przeważnie idzie na Hamburg albo na Londyn, Jest żeby przeładunek. tam przeładunek na mniejszy, żeby na Bałtyku mniejsze statki pływały, czyli mamy około te 3 miesiące. Czyli mamy tak, zobaczcie, mamy 5 miesięcy od momentu, kiedy stwierdziliśmy, że dobra, potrzebujemy kombajn, czyli dlatego te dostawy muszą być ciągłe, bo nie jesteśmy w stanie, wystarczy jakiś drobny poślizg, delikatny, że coś się stanie i na przykład by mi się okazało, że nie wiem, 15 kombajnów nie przyjedzie mi na żniwa. Wtedy nie mogę sobie na to pozwolić, żeby nie mieć dla Was tych kombajnów, więc musimy to planować w trybie ciągłym, żeby one cały czas zjeżdżały. Ja się z Tobą całkowicie zgodzę. Mam podobnie z częściami, tylko tam powiedzmy mogę ewentualnie uzupełniać takie nagłe potrzeby lotnicze. Tu byłoby ciężko, pewnie Inaczej. jakieś możliwości są, Na ale pewno dałoby koszty się by go były ściągnąć lotniczą, przeogromne. ale nawet nie wiem, czy ktoś by nam to wycenił. Ja myślę, że wycenili, że ale nie było go opłacalne. 10 ton tej wielkości, proszę o przesłanie pocztą lotniczą. No to tutaj by mogło być, kwota by nas mogła, nawet nie wiem, czy by starczyła kwota wartości kombajnu na to, żeby... Ale to poza konkursem. Nie próbowaliśmy i pewnie lotniczo kombajnów nie będziemy próbowali nie ściągać będziemy próbować. do Polski. Oczywiście, jak widzicie, na przykład te kombajny po rozdaniu muszą przejść przegląd zerowy, tak jak mówiliśmy. Muszą zostać dozbrojone, tutaj w tym wypadku rozdrabniacz na tyle. To daje mi to przynajmniej pewność, że kombajn, który potem jest odpowiednio ustawiony na naszym placu, jest kombajnem, który ja mogę pokazać klientowi, nie mam problemu, żeby w krótkim terminie przygotowywać go do wydania do klienta, bo już wiem, że ten pierwszy jakby przegląd ma zrobiony, bo
to, że jest przegląd pierwszy zrobiony, oczywiście trzecia rzecz, jeżeli są jakieś nieścisłości, mogę to zgłosić do producenta i możemy to sobie wyprostować, bo też nikt, tak jak Wy, jeżeli coś dostajecie, no to warto sobie to od razu sprawdzić i nie czekać, a za miesiąc to rozpakuję, Nie. bo potem nikt Ci nie uwierzy, na przykład, że coś pękło w transporcie, jeżeli na przykład nie zgłosiłeś tego od razu, więc to też jest ważne. I potem dopiero, jeżeli jest na przykład zakupiony taki kombajn przez Was, on jeszcze raz trafia znowuż na serwis. Wiem, że to niby wydaje się dużo, ale ja chcę mieć pewność, żeby towar do Was był odpowiednio My musimy przygotowany. Tak. dochować wszelkich starań, żeby ten produkt finalnie trafiający do klienta był na tip-top. Tak, I tak, to oczywiście. Zawsze się może wydarzyć, że gdzieś tam jest ktoś coś przeoczy delikatnie, bo jesteśmy też tylko ludźmi, ale my dokładamy wszelkich starań, żeby to było jak najlepiej spasowane. Tak samo, jeżeli chodzi o te maszyny, no to patrzę sobie na nie, jest duża szansa, że dokładnie te kombajny będą stały na targach Bednary. Właśnie, bo to jest najbliższy możliwy termin, gdzie będziecie mogli Tak sobie dotknąć na patrzę, żywo. Nie będę kalkulował ile dni, ale 18 do 20 września podpoznańskie lotnisko Bednary. Impreza będzie- Agro Show, jak co roku właśnie Jak tam. co roku będziemy mieli pokazywane 2 kombajny, na pewno będą one troszkę dozbrojone w nowości, ale to mi się wydaje, że te nowości warto będzie zobaczyć sobie właśnie na Bednarach, na które Was zapraszamy. Także nowe kombajny, nowa dostawa w firmie Korbanek, a my Was zapraszamy na Bednary, żeby właśnie je zobaczyć. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.